Witajcie w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie tuning oświetlenia o Oftopusie 75. Jak to wyszło, widzieliście. Dzięki sugestiom niektórych z Was postanowiłem poprawić odprowadzanie ciepła. Dodałem 3 klatki wentylacyjne i mały wentylatorek w środku, który to ciepło na zewnątrz będzie usuwał. Jak to wyjdzie? Czas pokaże. A w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie robić wystrój zbiornika, właśnie tego Octopusa. Jakiś czas temu na kanale Aquascaping TV pokazał się ciekawy film z konkursu akwarystycznego. I w tym momencie obudziło się coś we mnie, czego dawno już nie czułem. Zapragnąłem zrobić sobie akwarium krajobrazowe. Chłopie, to wszystko przez Ciebie. To przez Ciebie tak się narobiłem. Dzięki za to. Świetny film swoją drogą. No i więc dziś zaczniemy robić sobie taki wystrój. Wymyśliłem sobie, że zrobię sobie drzewo, takie bonsai wśród skał. Mam sentyment do krajobrazów karkonoszy. I postanowiłem, że gdzieś w te klimaty uderzę. Nie będzie to odzorowanie jakichś tam widoków 1 do 1, taka luźna moja interpretacja tego wszystkiego, co tam można zobaczyć. Jakiś kawałek skał, przy tym jakieś fajne drzewo, jakaś ścieżynka, takie typu rzeczy. Akwarium robię sam dla siebie, takie, żeby mi się właśnie podobało. Może niektórym z Was też się spodoba. Dziś zrobimy sobie to wszystko na sucho, bez sadzenia roślin, aczkolwiek akwarium zdążyłem od A do Z, razem z sadzeniem roślin, znaczy montowanym ich tam bardziej i zerwaniem zbiornika, ale film byłby zbyt długi, żeby to wszystko pokazać w jednym odcinku, więc podzieliłem to na 2 części, na które dzisiaj Was zapraszam. W komentarzach pod poprzednim filmem kilka osób napisało, że warto byłoby
lekko zmodyfikować odprowadzanie ciepła poprzez dodanie otworów, ewentualnie jakiegoś tam wentylatora i tak też zrobiłem. Jak widzicie, są tutaj 3 kratki wentylacyjne, a w środku niewielki wentylator, który to wszystko ogarnia. Kompozycję ze skał i drewna, jak widzicie, mam już ułożoną. Zajęło mi to trochę czasu. Ciężko było mi to nagrywać. Jest tam wstępnie ułożona kompozycja. Jeszcze muszę to wzmocnić klejem. Pokażę Wam krok po kroku, jak to robić. Jak założyliście, na spodzie pod kamieniami jest na dnie mata piankowa. Jest to dokładnie taka sama mata, jaką kładziecie pod akwaria. Nie jest to mój pomysł. Pomysł podpatrzyłem u azjatyckich aquascaperów, tych czołowych, bardzo znanych. Co nam daje taka mata? Przede wszystkim przy układaniu skał one się nie ślizgają. A to jest bardzo ważna sprawa. Próbujcie ustawić skały pod pewnym kątem na samym szkle. One zwyczajnie się ślizgają, bardzo ciężko jest to zrobić i bardzo często się przechylają, uderzają o szkło. Tutaj nie ma takiego problemu, po macie się nie ślizgają, a samo dno jest zabezpieczone. Taka mata nie reaguje w ogóle z wodą, możecie śmiało wkładać ją do wody. Jest to metoda już sprawdzona i śmiało można to robić. Tam, gdzie mogę, staram się nie kleić trwale skał, dlatego że chciałbym ich użyć ponownie w innych aranżacjach. Skały, jak wiadomo, są wieczne, więc szkoda byłoby je trwale pokleić, a do następnej aranżacji kupować następne. Dlatego do tego celu, gdzie mogę, tam łączę skały klejem na gorąco. Klej na gorąco jest o tyle fajny, że można go użyć wielokrotnie. Wystarczy go podgrzać do 60 stopni, robi się dalej plastyczny. To jest taka masa plastyczna, jak wyschnie, staje się jak plastik. Ja po prostu sobie tutaj łączę skały tym klejem. Nie jest to mocne połączenie jak cement, aczkolwiek wystarczająco mocne na potrzeby aranżacji akwarium. Te skały naprawdę dość fajnie się tym klei. Przy okazji prosto i zawsze możecie użyć tych skał ponownie. Wystarczy polać miejsca klejenia wodą o temperaturze 60 stopni. Klej sam się odchodzi. Można go zebrać. Skały są czyściutkie. Jeśli klej jest w 60 stopniach, nie klei palców. To jest bardzo fajna sprawa. A jak Wam zastygnie, bo nie zdążyliście go użyć, wkładacie go z powrotem do wody ciepłej i z powrotem można go używać. Bardzo fajna metoda. O, ja sobie tutaj połączę. Już mi SMS-y jakieś przeszkadzają. Super. Następna sprawa to jak gdyby uszczelnienie tutaj tej konstrukcji. Chodzi o to, żeby substrat, którego użyjemy tutaj w tej części, nie wydostawało nam się tutaj na ścieżkę na plażę tymi wszystkimi szparami. W tym celu można użyć zwykłej waty filtracyjnej, utykając w takich miejscach. Ona będzie niewidoczna, jak to wszystko przysypiecie już substratem i z drugiej strony piaskiem. Bardzo fajna metoda. Używam jej od lat i szczerze polecam.
skały, mchy, drewno, korzenie. Dziś wędrując przez Karkonosze, przez lasy w tamtym regionie spotykamy takie podobne klimaty. Jest to coś, co bardzo lubię, można powiedzieć kocham i starałem się mniej więcej takie klimaty uchwycić w tym moim zbiorniku. Kto chodził po Karkonoszach, może też przez moment poczuje to, co ja, robiąc taki zbiornik. W następnym odcinku utopimy sobie to wszystko. Zapraszam. O Karkonosze, no przecież Śnieżki nie pokażę, czy Szrenicy z wyciągiem po polskiej stronie i po czeskiej stronie Śnieżki. I na koniec, jak zawsze, dziękuję wspierającym za to, że bierzecie czynny udział w życiu tego kanału. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka prosta możliwość. Wystarczy kliknąć w ikonkę Wesprzyj obok ikonki subskrypcji. Tam dalej system Was poprowadzi. Uczestnictwo jest oczywiście dobrowolne. W każdej chwili można zrezygnować bez podawania przyczyn, tłumaczenia się czegokolwiek. Nie jesteście związani absolutnie z żadnymi umowami. Jest to wszystko 100% bezpieczne. I oczywiście wpadajcie na mojego Facebooka, gdzie dowiecie się troszeczkę wcześniej, jaki będzie temat filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.